Nagrywa się? Nie wiem, jak to zacząć. To ja zacznę. Dobrze. Od początku. Jest 26 stycznia 1937 roku. Wtorek. 30 stopni mrozu. I ja się rodzę. W domu, na wsi. Tam jakaś pewnie była taka wiejska położna, niekwalifikowana. Jak widać, szczęśliwie się urodziłem i nie zmarzłem. Moja mama mi zawsze powtarzała przez całe życie, że ponieważ był taki mróz, to ja jestem odporny na mróz. I rzeczywiście, nie jestem odporny na gorąco, a jestem odporny na zimno. Czy to było związane z tym, że się akurat w 30-stopniowym mrozie urodziłem, nie wiem, ale takie są fakty. Co potem pamiętam? Pamiętam albo nie. To jest 1939 rok, wrzesień, czyli ja mam już ponad 2,5 roku. Wybucha wojna z Niemcami, Niemcy bombardują Polskę, przelatują samoloty nad naszą wsią. Mama łapie mnie i mojego młodszego brata, bo jeszcze mam małego brata, pod ręce i ucieka pod jakieś drzewa z domu. Okazuje się, że samoloty przeleciały, ale nie bombardowały nas. Nie wiem, czy to pamiętam, czy tylko z opowieści mojej mamy. No, trudno powiedzieć, bo jak się coś zawsze powtarza, to się zdaje, że to się samemu przeżyło. Taką sytuację. Potem pamiętam, co mi się zapamiętało, co już ja pamiętam. To jest rok 42. Dlaczego mówię, że 42? Bo to tak nie mogę pamiętać, tylko fakty kojarzę historyczne. Z moim bratem jesteśmy w ogródku, gdzie jest taki zarośnięty, tam krzaki, nie krzaki, i idzie drogą koło naszego ogródka sąsiad Żyd. Staruszek, brodę ma taką do pasa, siwiutką, cały siwiutkę, a my go przezywamy, krzyczymy: Pejsak, Pejsak, Pejsak. Samiśmy to nie wymyślili, musieli go starsi ludzie ze wsi tak nazywać. A ponieważ to byli, bo to nasi sąsiedzi byli, ponieważ nam się wydawało, że jak on nas nie widzi, to nie wie kto to. Przyszedł do ojca, się poskarżył. Ojciec wziął pasa, zlał nas pasem, mnie i brata było, że byliśmy mali jeszcze. I nas posadził do obory, tam gdzie krowy są. I powiedział, że będziemy całą noc z krowami za karę spali. No to pewnie żeśmy tam wrzeszczeli i płakali. No, ale mama przyszła za 15 minut, nas wypuściła z tej obory. To pamiętam. Pamiętam następne zdarzenie. Też i to jest rok, może z tym Żydem, może to był 41, może nawet rok z tym staruszkiem. A rok 42, jak już jest getto i Żydzi, i ci nasi sąsiedzi też są w getcie takim pobliskiej miejscowości, o 5 km, w takim miasteczku. No, tam niektórzy się ukrywali i pamiętam, że rano mama przygotowała paszę dla trzody chlewnej, dla świń. To parowała ziemniaki, czyli tak gotowała. I one były wsypane do takiego koryta, do takiej jakby skrzyni. Te ziemniaki były rozdrabiane takim siekaczem i się im dawało się świniom, zwierzętom. I to było rano. Ale myśmy już tam byli w takiej sieni, to takie wejście do domu naszego.
I przyszła Żydówka z dziewczynką. Ta dziewczynka była starsza od nas, myślę, że miała jakieś 8-10 lat. Ta dziewczynka i poprosiła mamę, żeby mama jej coś, to matka, żeby mama jej coś dała do jedzenia. To mama mówi, zaczekaj, i poszła do kuchni i tam coś przygotowywała. A ta Żydówka taką chustkę wielką miała na głowie, tak sobie założyła na rękę tą chustkę i z tego koryta te ziemniaki sobie nałożyła, tych ziemniaków dużo. One jeszcze bardzo gorące były, że w ręku nie można przyjąć, tu dopiero co były wysypane z tego. Mama wyszła, tam coś jej wyniosła i mówiła, to niedobre, to jest dla zwierząt. Pani mówi, jakie to są dobre, te ziemniaki. I te ziemniaki wzięła, mama tam jej coś dała, chleb czy coś tam, to już tego nie wiem, coś tam jej dała do jedzenia, jak poszła do kuchni. I ta Żydówka jak wychodziła, to jej córka miała taką piłeczkę, taką trochę większą od piłki tenisowej. Pamiętam dokładnie tę piłeczkę, bo miała takie rąby biało-czerwone. Z gumy to była ta piłeczka. I nam tą piłeczkę dała. Tak jakby zapłaciła niby za to. Jak mama moja to zobaczyła, to kazała tę piłkę oddać. Myśmy oczywiście oddali tę piłkę, ale z niechęcią. To bo nie mieliśmy takiej piłki. No i ta Żydówka z tą córką wyszły za bramę i ta matka wzięła tę piłkę i rzuciła nam na podwórko. I ta piłka u nas już została długo, do 1944 roku, gdzie w czasie działań wojennych jakoś zaginęła. A tam mieliśmy doskonałą zabawę z tą piłką. Potem następny, to pamiętam, 1944 rok, to był sierpień. Rosjanie już, że tak powiem, pędzą Niemców z Rosji, już wypędzili, już przez Polskę pędzą ich. Do tego myśmy mieszkali jakieś 55 km od Warszawy, może nawet mniej trochę. I na naszej wsi tworzył się front niemiecki, żeby powstrzymywać Rosjan. I Niemcy, w naszej wsi było około 60 gospodarstw rodzinnych takich. Czyli 60 budynków mieszkalnych i gospodarczych, do tego dochodziły gospodarcze tam też. I Niemcy, żeby oczyścić teren, żeby tych Rosjan dobrze widzieli, to szli i podpalali po kolei dom za domem, dom za domem, dom za domem. I nas wygnali z tych domów. Nie strzelali do nas, ale nas wygnali z tych domów. I większość ze wsi, nawet z 90% ludzi taki był, jakieś 700 metrów od zabudowań tych wiejskich, był taki mały lasek, taki miał ze 2 hektary, czyli mały. I tam szli do tego lasku, się tam skryli, a Niemcy szli podpalali. Podpalili wszystkie domy. Wszystkie domy, wszystkie zabudowania gospodarcze, nawet takie pomieszczenia na kury. Wszystko spalili. Został tylko jeden dom tak na uboczu, gdzie okazało się, tam mieli kwaterę ci Niemcy. No to ci gospodarze się cieszyli, bo oni też tam byli wygnani z nami, cieszyli się, że ich dom został. Ale okazuje się, że za 2 dni Niemcy, jak się stąd wyprowadzili, to ich też spalili. Czyli we wsi nie został najmniejszy budynek. Najmniejszy. Żadna szopka. Nic nie zostało z całej wsi. Wszystko spalone. I myśmy to widzieli, oczywiście płacz wszystkich. Kilkaset metrów dalej wszyscy się na to patrzyli, jak płonie cała wieś. Proszę Ciebie. Moich 2 braci, bo już byli dorośli, ojca Niemcy zabrali na tak zwane okopy, kazali kopać okopy za wsią, żeby się bronić przed Rosjanami. I mówili, że jak ktoś ucieknie, to
takie 10-osobowe robili. Słuchajcie, jak ktoś ucieknie, to wszystkich rozstrzelają. Ale mój ojciec i mój nie najstarszy brat, tylko drugi, już dorosły, uciekli. Tylko nie byli razem z moim, nie byli razem w tej 10, co mój starszy brat. Uciekli, mama przerażona, że tego starszego brata rozstrzelają, to wysyłała ojca z tym żeby poszli do Niemców. Ale wiadomo, że jakby poszedł, by ich rozstrzelali. No i ojciec i ten brat nie poszli. I przyjechali Rosjanie za jakieś 2 czy 3 dni. Już Rosjanie nacierali. Przyjechali i powiedzieli do Sejmu, żeby się wycofać w ich stronę. Bo Niemcy mówili, żeby się wycofać w tą stronę, co oni odchodzili. Wcześniej nam mówili. A myśmy ludzie nie chcieli z Niemcami iść. Tylko tutaj, jak Rosjanie przyjechali, powiedzieli, taki zwiat rosyjski, wiesz, taka. Przyjechano, żeby się wycofywać tam w stronę Rosjan. No i rzeczywiście myśmy tak zrobili, z tym, że wcześniej ten zwiat, jak przyjechał, to najpierw tam do tego lasku, gdzie tam wszyscy przyszli, a potem pojechali do wsi. Ponieważ koło mojego domu akurat tak troszeczkę łukowato się ulica, droga tak się, wiesz, skręciła i z jednej strony jechali Niemcy, zwiat, z drugiej Rosjanie i starli się z sobą. Znaczy, zaczęli do siebie wzajemnie strzelać i postrzelili jednego Rosjanina. Podobno postrzelony był Niemiec, ale tego do końca nie wiemy. I Rosjanie, bo ich tam było 3, Rosjanie tego zabrali i tutaj przynieśli go, bo był w brzuch ranny ten Rosjanin. Przynieśli go tam te 500 czy 800 metrów tam do nas i ojciec musiał ich wieźć już tam do Rosjan, którzy byli 4 kilometry dalej, już byli Rosjanie. Tylko w tyłu oczywiście. I ojciec wiózł jeszcze tego, ale nie dowiózł ojciec jego, bo zmarł w drodze tego Rosjan, bo miał cały brzuch przestrzelony. I tam jego koń został, bo oni mieli konno. I koń przy naszej posesji został, a to do tego jeszcze wrócę. Do tego konia to też jest ciekawa rzecz. Tutaj może wyprzedziłem trochę ten 44 rok, bo w międzyczasie moi bracia należeli do Armii Krajowej, czyli do podziemnej Armii Krajowej, szczególnie starszy brat. On miał już w 43 roku, bo to 43 rok był, to już miał 22 lata przeszło, mój brat. Już był żonaty nawet wtedy. I mój brat w Sylwestra 1943 roku poszedł jeszcze z 2 tam kolegami ze wsi do swojego dowódcy AK, który mieszkał jakoś milę od wsi, tak na uboczu zupełnie ze wsi nie związali, tak na uboczu. Poszli tam do niego. I w tym czasie, jak tam byli, to przyjechali Niemcy. I ich wszystkich postawili pod ścianę i próbowali ich legitymować, a temu dowódcy, bo ewidentnie po tego dowódcy przyjechali, temu dowódcy kazali zakładać buty, bo tam jakoś nie był w butach w domu, to nie był w butach, bo go chcą zabrać, a tych mieli przylegitymować, a mój brat nie miał przy sobie żadnych dokumentów, chyba jak na wsi wychodził, tam to żadnych nie wziął i był w strachu, że może być kiepsko z nim. W tym czasie, jak ten dowódca zakładał, to wyskoczył z domu i zaczął uciekać.
a ci tam z karabinu maszynowego, takiego wielostrzałowego, do niego jego zastrzelili zaraz za jego domem. I mój brat i jeszcze jeden tam z tych trzech musieli za stodołą, czyli za pomieszczeniem gospodarczym, wykopać dół i tego swojego dowódcę zakopać. Ale przez to już tamci nie sprawdzali tych dokumentów. I tych jakimś cudem, bo tego zastrzelili, bo to widocznie mieli namiar tylko na niego, tego zastrzelili i pojechali ci Niemcy, zostawili to wdowę z dziećmi, to dwoje dzieci było płacząco, no i sami zakopali tego swojego dowódcę za stodołą. Proszę, no i przyszli do domu. A myśmy słyszeli tam, znaczy, może nie ja, ale rodzice słyszeli strzały tam. I byli w strachu, że tam coś się tam działo, że, czy ci żyją, no ale okazuje się, że wrócili ci cały. To był 43 rok. W 44, bo tam jeszcze przed tym spaleniem, bo to pominąłem, to taki daleki kuzyn, kolega moich braci, też do AK należał i na 2 dni przed przyjściem Rosjan tam się zaczatowali na Niemców. Mieli jeden karabin tylko. Jechali dwóch Niemców motocyklem. No i chcieli ich zastrzelić. Ale karabin się zaciął i tego naszego dalekiego kuzyna, tego przyjaciela moich braci, ci Niemcy zastrzelili, a ten drugi, co był z nim, zdążył uciec. Też młody tam ten chłopak był 20, tam nie wiem czy ile lat. Proszę cię. I sekundę, bo ja chcę, żeby